Ostatnio w mediach toczy się burza, walka między koalicjantami. Lewica walczy z PSL-em, a inni jeszcze się do tego czasami dołączają na temat uzdrowienia polskiego budownictwa mieszkaniowego, bo mieszkania mają być dostępne. Minister Paszyk nawet zapowiedział, że ma fantastyczny program mieszkaniowy, ale jest to program tajny i on go na razie nie ujawni, ponieważ źli ludzie mogliby go zacząć krytykować i ten program zniszczyć, no ale jakoś go kiedyś trzeba będzie ujawnić, ten program. I też plotka mówi, że to minister Paszek nadal myśli o czymś na kształt kredytu 0%, chociaż nie wiadomo tak naprawdę, nie pogrzebał tego tematu, a z drugiej strony jako zakładnika wziął Lewicę i program budownictwa socjalnego. I dzisiaj z Hanną Milewską-Wilk z Instytutu Badań Rozwoju Miast i Regionów porozmawiamy w ogóle o tym, czym jest to budownictwo społeczne, czy ono jest istotne, czy to nie jest jakaś tak naprawdę wojna zastępcza między koalicjantami i opowiadanie o czymś, co nie jest istotne. I w ogóle o tym też porozmawiamy, jak wy się zapatrujecie na takie pomysły. Przedstawię wyniki ankiety. No i cóż, zaczynamy, ale zanim zaczniemy, to jeszcze zachęcam was do subskrybowania tego kanału, wspierania nas, wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie macie więcej informacji, tabele dodatkowe do naszych audycji, a także będzie nam miło, jeżeli pomożecie i będziecie nam wspierać na Patronite. I teraz od razu powiem, tak, zrobiłem ankietę, Hanno, i powiem ci od razu, jakie są ku zaskoczeniu mojemu opinie internautów. Pytanie brzmiało, co jest najlepsze dla polskiego rynku nieruchomości mieszkalnych. To ankieta na YouTube, więc powiedzmy taka dość uproszczona forma, ale zawsze. 41% powiedziało brak programów pomocowych i innych działań ze strony państwa, czyli niech państwo nic nie robi. To jest modlenie 41% ankietowanych. 34% likwidacja barier prawnych utrudniających budowę i obrót nieruchomościami. 19% rozwój budownictwa społecznego, a 6% kredyt 0% lub podobny program dla kupujących mieszkanie. Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie, a ciebie, te 6% tylko dla kredytu 0%. Oddaję ci głos. Nie, no nie zaskoczyło mnie, tylko że ja zawsze szukam takich drobiazgów różnych albo też patrzę z innej strony i rzeczywiście pytanie o rynek to jest pytanie o bardzo małą część tego zasobu mieszkaniowego, czyli wszystkich mieszkań, domów, miejsc do mieszkania, które w ogóle mamy. Ponieważ rynek, to tak myślimy sobie, to co dobudują deweloperzy i gdzieś tam sprzedają, oddają do użytkowania, to jest około 180, 200 paru tysięcy W dobrym rocznie. roku, Tak, bardzo dobrym roku. to jest częściowo ten sektor, gdzie kupują ludzie na własne potrzeby, budują na własne potrzeby, czyli kupują działki, sami występują o pozwolenie na budowę, są te budynki oddawane do użytkowania. Częściowo to jest taki sektor, gdzie robimy rozbudowy głównie. W tej chwili domy starsze są rozbudowywane. No i tak zwany rynek wtórny, czyli po prostu mieszkania, ktoś kupuje, sprzedaje już mieszkania, które kiedyś tam weszły wcześniej do istnienia, bo niekoniecznie do obrotu. I to ten rynek taki, czyli te nieruchomości, które nam się pojawiają pierwszy raz gdzieś, albo te nieruchomości, które ktoś sprzedał i kupił, to jest, policzył Adam Czerniak, to jest około 4 z kawałkiem procenta, raczej około 3 tego zasobu, który mamy. Jak doliczymy do tego umowy najmu, które dotyczą jakiegoś tam kolejnego odsetka mieszkań, to generalnie na rynku takim mieszkaniowym mamy około 5, może 6% tych wszystkich nieruchomości. No może trochę więcej, bo jest 16 milionów mieszkań w Polsce, lokali mieszkalnych. Są jakieś też tam te osławione pustostany różne, ale obrót też mieszkaniami, tymi wynajem jest dosyć spory. No i sprzedaż, bo ja powiedziałem, że to w dobrym roku około 200 000, ale jeżeli doliczymy ten rynek wtórny, to w dobrym roku jest troszeczkę więcej tych transakcji wolnorynkowych. Nie będę teraz w pamięci liczył, ile to jest, na przykład 400 000 z 16 milionów plus jeszcze ten wynajem. To jest nasza skala rynku, ale tutaj mówimy ciągle, że w Polsce
brakuje tych mieszkań. I powstał ten spór. Ciągle PSL i minister Paszyk, on nadal chyba śni o kredycie 0%, chociaż to jest tajne, bo ludzie są źli i jak wilki trzeba utajniać ten program. No a Lewica ciągle mówi o tym budownictwie społecznym. I teraz poproszę Cię, żebyś nam podała, co to jest to w ogóle budownictwo społeczne, bo z wypowiedzi naszych internautów, zacytuję, jeden mówi z nich tak: musimy składać się wszyscy na socjal i jest to dość duże obciążenie budżetowe. Budownictwo społeczne nie jest budownictwem socjalnym. To mam nadzieję, że wyjaśnisz. I jeszcze jest takie drugie pytanie od razu. Ktoś pyta, że mieszka z mamą właśnie w mieszkaniu należącym do gminy, ona bezpośrednio jest najemcą, ten ktoś jest tam zameldowany i czy on może wykupić to mieszkanie na zasadach bezprzetargowych wykupów oraz liczyć na bonifikatę lub liczyć na bonifikatę. A dlaczego o to pytam? Dlaczego to pytanie przytoczyłem? No bo mówi się budownictwo społeczne, a budownictwo komunalne i gminy sprzedają mieszkania, które chcą wynajmować. No to o co chodzi w ogóle? Na czym ta logika polega? Wyjaśnij nam to pokrótce, jeżeli to w ogóle jest do wyjaśnienia. Mamy coraz więcej rzeczywiście takiego przetłumaczania sobie z angielskiego, dlatego część osób mówi budownictwo socjalne, część mówi budownictwo społeczne. Socjalne, właśnie to, co wskazują już tutaj te odpowiedzi z ankiety, to jest właśnie coś, co się w Polsce i krajach generalnie Europy Środkowo-Wschodniej źle kojarzy, więc zamiast mówić budownictwo socjalne, mówimy budownictwo społeczne, bo to jest już takie troszeczkę ładniej się kojarzy. Drugi punkt jest po prostu taki, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, no to de facto gminy nie mają już mieszkań socjalnych od kilku ładnych lat, tylko mogą podpisywać umowy najmu socjalnego, więc wszystkie mieszkania w zasobie komunalnym powinny być, że tak powiem, w przyzwoitym standardzie, to też jest jeden z kłopotów. Natomiast to budownictwo społeczne generalnie według różnych definicji, szerszych, węższych, chodzi generalnie o to, że po pierwsze to nie jest dla zysku i to jest ta szeroka definicja, a w Polsce mamy troszeczkę węższą jeszcze, czyli nie jest dla zysku i najczęściej jest z jakimś dofinansowaniem państwa. To może być preferencyjny kredyt, z reguły to jest dla TBS-ów, SIM-ów, dla gmin, to może być właśnie jakiś grant, dofinansowanie bezpośrednio z budżetu dla gminy na budowę bądź odbudowę jakiegoś budynku. Także w Polsce jest ta węższa definicja, że nie może być prowadzone dla zysku i druga, że musi być z jakimś tam wsparciem państwa. Więc to społeczne, socjalne, no jakkolwiek nazwiemy, rzeczywiście gmina ma obowiązek zatroszczyć się o potrzeby mieszkaniowe osób, które w żaden inny sposób nie są w stanie sobie tych potrzeb zaspokoić, czyli nie mają, nie odziedziczyły, nie stać na kredyt ich, nie mają rodziny, u której mogliby mieszkać, w związku z tym rzeczywiście takie mieszkania gmina musi mieć gdzieś w swoim zasobie, bądź uwaga, podnajmować. I w tych mieszkaniach podpisywane są umowy najmu socjalnego i umowy najmu komunalnego. Oczywiście tak, mamy jeszcze tak zwany stary portfel umów, czyli te, które były zawarte ponad 8 lat temu, jeszcze kiedy ta ustawa nie była zmieniona. Ale powiem Ci, że ja kiedyś to sprawdzałem, jak działają gminy, jak wygląda ten najem społeczno-socjalny, nazwijmy to, jakie trzeba mieć limity zarobków w danych województwach i wyszło tak, że bo to nie może za dużo zarabiać, żeby mieć prawo do takich mieszkań. Co innego są, tam jest ciągle rozróżnienie na to socjalne i jakby społeczne i tak czy siak, to bardzo często jest taka luka. Są ludzie, których już za dużo zarabiają, żeby im przysługiwało to mieszkanie społeczne, czy tam socjalne, nazwijmy, a jednocześnie za mało zarabiają, żeby w swoich miejscowościach wynająć sobie mieszkanie na wolnym rynku i móc spokojnie żyć, ale już za mało zarabiają na pewno, żeby mieszkanie kupić. Czy w ogóle badaliście, jak duża jest ta luka, jak duże jest zjawisko takich osób, które są w zasadzie wykluczone z rynku mieszkaniowego? Tak, to jest już od kilku lat badane. Były takie właśnie rzeczywiście koło 2015 roku. Koleżanka z Poznania zrobiła doktorat rzeczywiście na tym, że ona zaczęła zbierać po pierwsze te dane, bo tak naprawdę w tej chwili mamy już w Banku Danych Lokalnych GUS mamy te informacje, ile
tak, trzeba poniżej ilu złotych trzeba zarabiać w danej gminie, żeby kwalifikować się do najmu socjalnego, poniżej ilu, żeby się kwalifikować do komunalnego. Jeżeli jest TBS, to czasami są też takie informacje w GUS-ie. To jest od kilku lat i rzeczywiście w tej chwili już korzystając z tych nowszych danych, Adam Czerniak też wyliczał, w tej chwili z racji tego, że jest niższa dostępność kredytu, bo jakby z jednej strony mamy tą granicę, że musisz zarabiać mniej niż i tutaj ona powolutku rośnie razem z pensją minimalną, a od góry mamy tą granicę zdolności kredytowej, nazwijmy ją, tak? Więc te osoby, to się troszeczkę tam rusza. Więc W teraz trochę środku dziura jest, w środku dziura. tak, kredyty troszkę uciekły ze względu na to, że po prostu są drogie w tej chwili, więc to jest powyżej 30% w ogóle w Polsce ludzi. Natomiast pamiętajmy, że część z nich ma gdzie mieszkać. To nie jest tak, że oni teraz natychmiast szukają, no bo po prostu mieszkamy, tak? Mieszkamy, nie wiem, w domu z rodzicami, tak, zajmując, nie wiem, piętro albo parter. Mieszkamy po prostu w mieszkaniu udostępnionym, czy tam babcia się przeprowadziła do rodziców, a ja mogę zająć jej mieszkanie, tak, razem z moją rodziną młodszą. Więc to jest rzeczywiście, ta grupa jest stosunkowo duża. To patrzymy po prostu tylko na finanse, bo tak możemy zrobić. Nie bardzo wiemy tak naprawdę dokładnie, gdzie kto mieszka, na jakiej podstawie mieszka, czy to jest, że tak powiem, właśnie to jest mieszkanie mojej babci i właściwie to nie mam na nie żadnej umowy, no bo przecież to jest rodzinne, tak? Czy ktoś ma umowę najmu taką rynkową i płaci? Wiemy rzeczywiście, ile umów najmu tego socjalnego, komunalnego mają gminy, bo to raportują regularnie. Wiemy, ile jest umów w TBS-ach. Nie wiemy, ile jest umów najmu rynkowego i ile jest takich właśnie mieszkań. Mamy taki bardzo ciekawy segment w Polsce. On jest stosunkowo duży, ale często pomijany, czyli inny tytuł do lokalu. Jak porównujemy sobie w innych krajach, o tyle jest najmu, tyle jest własności, to Polska ten ogonek szary, który się najczęściej pomija, czyli inny tytuł prawny do lokalu, ma stosunkowo wysoki. No tak, ale może odpowiesz na pytanie tego naszego widza, który mieszka z tą mamą w mieszkaniu, jest tam tylko zameldowany. No to jest ten kazus też, mieszkam z babcią. Babcia się przenosi do moich rodziców, a ja de facto ten ktoś mieszka w mieszkaniu babci, tam się czuje doskonale, płaci czynsz, babcia płaci, tak oficjalnie to babcia płaci, ale tak naprawdę to on płaci. No i teraz pytanie, co dalej, jak ta babcia już nie będzie żyła, tak? To co z tym mieszkaniem się stanie? No rzeczywiście, w zasobach komunalnych, jeżeli ktoś wspólnie mieszka, prowadzą Państwo wspólne gospodarstwo domowe, no bo jeżeli mieszkamy wspólnie, no to prawdopodobnie mamy jedną wspólną lodówkę i razem wypijemy herbatę. Czasami właśnie jedna osoba zapłaci, mimo że umowa jest na tą drugą, albo odwrotnie, albo często się zdarza, że media są na jedną osobę, umowa jest na kogoś innego, jakoś tam się dzielimy tymi opłatami, więc to jest wspólne gospodarstwo domowe. W momencie, kiedy ten główny najemca, jak to się mówi w zasobach komunalnych, umiera, no to osoba, która z nim mieszkała, ma prawo wystąpić w ciągu, rzeczywiście czas jest krótki, 30 dni do gminy, żeby jakby móc ubiegać się o najem tego lokalu i tutaj rzeczywiście mamy pewne zasady, troszeczkę są obostrzenia dotyczące tak zwanego dziedziczenia tych umów najmu w zasobie komunalnym, ale tak, jest taka opcja. Natomiast tak, to co słuchacze oglądający piszą, gminy ciągle sprzedają lokale, ponieważ to jest tak, że jeżeli byście Państwo przejrzeli dokładnie, przeczytali ustawę o ochronie praw lokatorów, to ten zakres odpowiedzialności mieszkańca, najemcy jest taki, że odpowiada za podłogi, okna, drzwi, za piece w środku, za właściwie całe wyposażenie i za stan techniczny lokalu. I ci ludzie bardzo często dosyć duże nakłady na te mieszkania przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat mieszkania tam robili. No i jednocześnie owszem płacili czynsz, ale gminy patrząc, co by musiały zrobić teraz, żeby na przykład zalegalizować wstawioną łazienkę, że na przykład w danej kamienicy, w danym budynku jest już jest wspólnota mieszkaniowa i mają tak wysoki fundusz remontowy, bo to może częściowo zabytek, a może trzeba dziwnie ocieplić, to gminy rzeczywiście takich mieszkań pozbywają się, ponieważ szacują, że wydatki na to mieszkanie, żeby je doprowadzić do standardu przyzwoitego,
będą dużo większe niż korzyści potencjalne, które by miały gminy, które właśnie by zatrzymały ten lokal w swoich zasobach. Także tak, ciągle są, gminy ciągle sprzedają lokale, szczególnie te może dobrze położone, ale w gorszym stanie technicznym. Natomiast niestety ja znam również drugą stronę tego medalu, mianowicie nagle takie osoby, które nawet z wielkim bonusem, bo te bonusy tak są, że jest za kilka procent wartości rynkowej, albo w zależności od tego, jak długo ktoś mieszkał, to ma ileś tam, ale generalnie można wykupić poniżej 10% obecnej wartości rynkowej, albo nawet za 1%, po czym nagle ja takie dostaję również pytania i często trafiają one do takich programów interwencyjnych w telewizji. Co się stało? Wykupiłem mieszkanie i nagle muszę płacić 3 razy więcej miesięcznie niż płaciłem do gminy wcześniej. No tak, bo doszedł chociażby fundusz remontowy. To prawda Także i od razu ci powiem, wchodząc w zdanie, że ja znam też takie domy, w których ci lokatorzy byli, oni kupili te mieszkania, byli szczęśliwi, a potem się okazuje, że ten dom, 10 osób, 10 osób tam jest lokali, czy 12 lokali i oni nie są w stanie zebrać, a to jest stary zasób, nie są w stanie zebrać wśród siebie pieniędzy na konieczne remonty. I tak jak cała Polska pięknieje, to ten dom akurat wyraźnie mu zaczyna odpadać tynk, rynny pękają, tu gdzieś zalanie, tu gdzieś podsiąkanie. No dzieją się różne rzeczy i to nawet w takich szacownych na przykład miejscowościach w Warszawie, miejscach Warszawy też się odbywa. no, nawet gminy odkryły, że to, że sprzedadzą mieszkania w takiej kamienicy, że tam powstanie wspólnota mieszkaniowa, że ci ludzie powinni sobie radzić sami, to nagle się okazuje, że to jest tak dobra lokalizacja, że gmina jednak musi im dać jakieś dofinansowanie na fasadę, dofinansowanie na podłączenie Bo się to do zabytek. kanalizacji. Po pierwsze dlatego, że zabytek, a po drugie dlatego, że wszyscy mówią: ej, no gmino, no tutaj wszystkie budynki wyremontowane, reprezentacyjna ulica, rynek albo jeszcze coś innego, a ten tutaj stoi i straszy, zróbcie coś z tym. No i gmina, mimo że chciała pozbyć się wydatków, to i tak się nie pozbywa wydatków tak do końca, więc gminy już to odkryły i no, część dochodzi do wniosku, że nie ma sensu sprzedawać, a na pewno nie z dużym rabatem, bo to nie jest tak, że jeżeli tam będą właściciele, to tych właścicieli będzie stać na to, żeby właśnie remontować. Także oczekujemy, to bym powiedziała tak, że rzeczywiście jest ciągle duże oczekiwanie wśród najemców w zasobie komunalnym, że może można będzie wykupić, no bo mieszkam tutaj 30-40 lat, albo właśnie rodzice mieszkają tyle czasu. Z drugiej strony jakby podzielają to z takich rozmów różnych, które toczymy z samorządowcami, podzielają to przekonanie, że no jak ktoś mieszka tyle lat, stary budynek, mamy tam tylko, nie wiem, 4 lokale nam zostały, to radni mówią, to po co to trzymać w ogóle? To tylko będzie generowało koszty, to sprzedajmy to, tam ludzie będą zadowoleni, tak? Więc takie jest podejście na różnych poziomach i tych mieszkańców, i radnych, i czasami właśnie włodarzy gdzieś. Natomiast duże miasta już odkryły, że po pierwsze to wcale nie jest pozbycie się kosztów, tylko nadal będą koszty, tylko z innej kieszonki. A po drugie, warto mieć te mieszkania, bo po prostu gmina ma obowiązek, jeżeli ktoś ma wyrok eksmisji z prawem najmu socjalnego lokalu, to ta gmina musi dostarczyć taki lokal albo będzie znowu płacić. Więc jakby gminy odkryły, że ten zasób taki no, komunalny po pierwsze, gmina ma obowiązek dostarczać te mieszkania do najmu socjalnego, ale ten zasób jest potrzebny, jest niezbędny i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie pozbyć się tych kosztów. To wyzbywanie się tych lokali zresztą przez gminy to było takie bardzo mocne po przemianie ustrojowej i wtedy się chciano tego wszystkiego na fali ogólnej prywatyzacji wszystkiego pozbyć i właśnie też powstawały takie sytuacje, gdzie ta gmina ma mniejszość w ogóle lokali w danym budynku. No, często jest to super lokalizacja zabytkowa właśnie i teraz Boże, dlaczego tutaj wszystko odpada, tynk, tu turyści chodzą, podziwiają, a Warszawa taka szpetna. Nie powiem, gdzie to jest. Pochodźcie po Warszawie, to znajdziecie te z łatwością w najpopularniejszych miejscach te budynki z pewnością. Ale odpowiedz jeszcze na to pytanie. Ten człowiek, ten pan, który pyta, mieszkający z tą mamą, on sam na siebie może wykupić, czy nie? Czy jego mama musi wykupić? Mama jego musi wykupić, prawda?
To jest tak, że ten najemca, który jest na tej umowie najmu, może się ubiegać o prawo wykupu, natomiast jeżeli państwo wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, no to tak, jeżeli, nie wiem, żona jest na umowie, to wspólnie wiadomo, że z mężem wykładają pieniądze. Jeżeli pan mieszka z mamą, no to wiadomo, że tak naprawdę jakby no, na mamę, powiedzmy, mama wykupuje, natomiast wspólnie mieszkając, wspólnie prowadząc gospodarstwo domowe, to nawet myślę, że tam od strony Urzędu Skarbowego trzeba było sprawdzić, ale myślę, że to jest jednak tak, że to najemca wykupuje mieszkanie, natomiast no jak wiadomo, rodzina się często składa, nie tylko w zasobie komunalnym, ale i u deweloperów. Z rodziną się czasami wychodzi najlepiej to na zdjęciu, bo takie mieszkanie może być potem przedmiotem dziedziczenia, a jest więcej niż jeden spadkobierca, no i wtedy może też zacząć się Polka. Więc nie udzieliliśmy porady tutaj, jak to zrobić, co z tym mieszkaniem, bo tak naprawdę to, jeżeli ktoś nie wie, no to powinien zasięgnąć porady swojego indywidualnego przypadku, a my tego na kanale naszym na pewno robić nie możemy. No ale wróćmy teraz do tej awantury o kasę i w ogóle do tego całego sporu. Kredyt, ciągle pomysł. Kredyt ten taki dotowany to jest coś, co najlepszego. Deweloperzy giełdowi w ich wypowiedziach większość, nie wszyscy, szczególnie ci, którzy sobie w zeszłym roku nie radzili ze sprzedażą, oni wszyscy czekają na kredyt dotowany i uważają, że to jest najlepsza rzecz. Publiczność, jak widać po ankiecie, nie. I teraz spór w rządzie. Minister ciągle ten kredyt dotowany, no i to budownictwo socjalne. Czy to w ogóle jest słuszny spór? W sensie, że spieramy się o rzeczy, które istotnie mogą wpłynąć na podaż mieszkań, czy to jest taki, no powiedziałbym, spór oboczny, bicie piany? Ciągle tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile mieszkań potrzebujemy. Poza tym, że rzeczywiście w dużych miastach jest duży popyt, tylko znowu zawsze jest kłótnia, czy jest to popyt na własne potrzeby, czy to jest popyt taki inwestycyjny, że ktoś kupi i będzie wynajmował. No ale jak będzie wynajmował, też ktoś tam będzie mieszkał, bo potrzebuje mieszkać. Tu jest rzeczywiście problem, natomiast od innej strony, jakby troszeczkę odwracając, patrząc, to na przykład banki, Związek Banków Polskich poprzez Warszawski Instytut Bankowości, jeżeli ktoś sobie chce poszukać, Warszawski Instytut Bankowości na stronie ma takie opracowania, gdzie banki dokładnie wyliczyły, ile gospodarstw w Polsce stać na zaciągnięcie kredytu. I się okazuje, że to wcale nie są jakieś szalone procenty, bo rzeczywiście tak jak w Europie Zachodniej, to jest w zależności od warunków, to jest w okolicach 30% gospodarstw domowych, czasem trochę mniej, tak jak teraz. Przy dobrych wiatrach, tak jak było bardzo niskie oprocentowanie, było tego więcej. W każdym Ale razie przepraszam, że ci wejdę w zdanie, bo powiedz mi, bo już mnie to niepokoi. Te 30% to są wśród wszystkich w Polsce gospodarstw domowych, także tych posiadających mieszkania, czy 30% wśród tych poszukujących? tylko i wyłącznie znaczy to jest wśród wszystkich gospodarstw domowych, z czego po Hmm. prostu część ma zaspokojone potrzeby, no ale gdyby chcieli zmienić na lepsze mieszkanie, tak, przeprowadzić się, no to tutaj banki jakby sprawdzają, jaki mają ten rynek, jak duży mają rynek. Więc tutaj rzeczywiście, no, bym powiedziała, to są takie granice wytyczone, że to jest 30%. W tej chwili mamy ponad 12% gospodarstw domowych ma kredyty hipoteczne w Polsce. One są spłacane, to jest płynne, jedni, że tak powiem, spłacają, inni zaciągają, albo czasami nawet zaciągają kolejne. Natomiast banki jakby sprawdzają granice. Deweloperzy też wiedzą, że jakby ta grupa, dla której mogą budować, którą będzie stać na kupno mieszkania, nie wiem, dlatego że zaciągną kredyt, że sprzedadzą tą część mieszkania, domu, którą odziedziczyli, albo w jakiś inny sposób będą mieli zasoby, też jest w jakiś sposób ograniczona. Więc poza tym rynkiem, o którym na początku mówiłam, musimy mieć taki zasób dla osób, których rzeczywiście nie stać na własność, ale mają jakieś tam możliwości, zdolności finansowe na bieżąco, żeby płacić czy czynsze rynkowe, czy czynsze właśnie takie, bym powiedziała, firmom nie dla zysku, troszeczkę niższe, ale to ciągle są spore koszty mieszkania po prostu. Więc tutaj jest właśnie ten segment całkowicie wolny rynek, potem ten rynek, nazwijmy go taki może nie tyle regulowany, co rzeczywiście TBS-y, SIM-y mają regulowaną wysokość czynszów najmu, nie działają dla zysku, mogą korzystać z kredytów preferencyjnych
I potem mamy ten segment zasobu komunalnego gminy, gdzie rzeczywiście to wsparcie dla tych osób, które jakby mają trudną sytuację, czy zdrowotną, czy w rodzinie jakieś duże problemy, i w związku z tym nie mogą zarabiać albo zarabiają bardzo mało, albo to, co dostają, to są tylko świadczenia jakieś społeczne, socjalne. A w związku z tym jakby dla nich jest ten segment z mieszkań komunalnych, gdzie jest duże wsparcie i tak naprawdę nie do końca liczą się koszty utrzymania zasobu nawet. No, E, Więc tutaj jest zawsze pytanie, jakie powinny być proporcje? Ile powinno być tych mieszkań dla osób, które sobie całkowicie nie radzą albo radzą sobie tak słabo, że właściwie są w stanie opłacać tylko śmieci i wodę? Ile powinno być tych mieszkań, które są zbudowane, które funkcjonują, są wynajmowane nie dla zysku, no i ile powinno być tego rynku, tak prosto licząc. No w tej chwili mamy rynek. Żeby rynek był bezpieczny, jak już odkryli deweloperzy i banki, no to potrzebuje tego sektora takiego powiedzmy bardziej społecznego, gdzie są ludzie, którzy mają problemy z płynnością finansową albo mają pieniądze, ale jeżeli najemca wydaje każdego miesiąca powyżej 60% swoich dochodów na czynsz najmu, no to w momencie, kiedy mu się zepsuje samochód albo będzie musiał iść do dentysty, to nam nie zapłaci tego czynszu najmu. I tutaj wszyscy wpadają w kłopoty, tak? Albo jeżeli rzeczywiście ktoś weźmie taki kredyt, że pochłonie większość, no to się okazuje, że wystarczy naprawdę 2 miesiące utraty pracy albo że pracodawca nawet nie wypłaci pensji. I już tutaj banki są w trudniejszej sytuacji. Więc poza tym sektorem całkowicie rynkowym potrzebujemy tego takiego, bym powiedziała, trochę tańszego, ale pracującego na swoje koszty. No i ten gminny, komunalny zasób, który niestety nie do końca pokrywa koszty, ale sprawia, że wszyscy pozostali są bezpieczniejsi i ci, którym w życiu się coś wydarzyło i potrzebują wsparcia, na dużą skalę, na średnią skalę są w stanie znaleźć sobie miejsce do życia, dach nad głową na krócej. Mieszkania socjalne są wynajmowane na maksimum 2 lata albo na dłużej, czyli najem komunalny, TBS-y, SIM-y mają umowy bezterminowe. no tak, ale słuchaj, dotychczasowe programy pomocowe, czy też ostatnie kilka programów pomocowych różnych rządów, od razu podkreślę, to był pomysł, damy kredyt kupującym z dopłatą w ten czy inny sposób, czy to do wkładu, czy to zrobimy 2%, wszystko jedno. To był zawsze ten sam pomysł i ten pomysł w moim pojęciu nie rozwiązał problemów mieszkaniowych Polaków zupełnie, a ostatni był tak doskonały, kilkadziesiąt tysięcy rodzin z tego skorzystało, ale w sumie zapłacili na tańszy kredyt za droższe mieszkania. Te mieszkania w wielu miejscach urosły w cenie. Wiemy, o co chodzi, nie będziemy powtarzali skutków bezpiecznego kredytu 2%. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nadal się trzyma tego pomysłu, opowiada jakieś dyrdymały o tym, że jakieś progi ustanowi, zrobi ten kredyt trudniejszy, no ale jak go zrobi trudniejszy, tego w ogóle nie będzie, więc powiedzmy tak to wygląda. Jednocześnie 2024 rok, 152 tysiące mieszkań rozpoczętych budów na sprzedaż i wynajem. Jest to drugi wynik od przemiany ustrojowej w Polsce i myślę, że taki też drugi do czasów, kiedy nie było, już zapomnieliśmy o Gierku. To tak powiedzmy sobie, to jest rekord. Dlaczego tyle budów rozpoczęto? Częściowo pewnie deweloperzy liczyli, że będzie tak nadal finansowanie, ten kredyt taki z dopłatą, ale to pokazuje, że to wszystko jakoś zadziałało, rynek zadziałał, nie ma dopłat, no to rozpoczęliśmy budownictwo i teraz trzeba się zastanowić, za jaką cenę to będzie do sprzedania. A tutaj jest awantura o ten kredyt i o te budownictwo socjalne, które jak powiedziałem, na ten sprzedaż 152 tysiące mieszkań, ponad 70 tysięcy indywidualnie. No a jaka jest skala budownictwa, tu się przeznaczyłem, nie socjalnego, tylko tego społecznego, czyli tego spółdzielczego, nazwijmy to, zakładowego, komunalnego. Czy to w ogóle widać gdzieś na wykresie tamto budownictwo, powiedz mi? Gdybym musiał takie słupki zestawić? Może wam zrobię. Nie, to jest niestety przy słupkach wszelkich, nawet jeżeli weźmiemy zasoby, które mamy, nawet, bo to budownictwo, efekty, bo tak, z jednej strony wszyscy mówią tylko o budowaniu, natomiast pamiętajmy, że te mieszkania, sporo mieszkań, domów po prostu mamy i one stoją, są wykorzystywane.
więc budownictwo i wsparcie jakby tego, żeby pojawiały się nowe mieszkania jest potrzebne, ale nie wiem, czy Państwo sprawdzali wymogi dotyczące sortowania gruzu w tym roku. Polecam sprawdzić, bo się bardzo zmieniły. Więc budownictwo się jakby wspiera, a z drugiej strony no remonty są, bym powiedziała, ostatnio trochę trudniejsze. Ale mamy jeszcze to, co istnieje, czyli zarządzanie tym zasobem. Zasobu gminy mają około niecałe 800 000 mieszkań w swoich zasobach. Natomiast TBS-y i SIM-y, czyli to, co się traktuje właśnie jako to społeczne, takie nie dla zysku, ale również powiedzmy sobie, że do tego raczej nie dokładamy. To jest około, w tej chwili już patrzę dokładnie, 110 000 na koniec 2020 roku, czyli to jest mało, bardzo mało. 1 na 16 milionów. Dokładnie, Razem, tak więc na okrągło licząc. Więc jakieś takie zasoby zakładów pracy, które jeszcze gdzieś rzeczywiście istnieją, one może nie do końca są traktowane jako takie właśnie społeczne i nie dla zysku, ale z drugiej strony one są po prostu w bardzo złym stanie technicznym. To są przeważnie stare zasoby, więc tutaj jeżeli nawet one są jakoś wynajmowane, traktowane w ten sposób, no to jednak ich jakość, bym powiedziała, nie jest tym, czego poszukujemy jako zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych i dobrego standardu. Więc tutaj tego nie jest dużo. Ja sama szacuję od kilku lat rynek najmu mieszkań. Takie umowy, tak, kiedy to Malinowski wynajmuje Kowalski albo odwrotnie, no to takiego najmu mieszkań mamy co najmniej, mamy ponad 800 000 podatników, którzy mówią, że dostali przychody z czynszu, halo, tu płacę podatek, więc tych mieszkań moim zdaniem będzie około 20% więcej, bo po prostu jest sporo osób, które mają 2, 3, 4 mieszkania na wynajem. Więc tych umów najmu bądź mieszkań wynajmowanych na zasadach rynkowych też będzie moim zdaniem już zdecydowanie więcej niż mają gminy. Więc nie wiemy, to jest jeszcze zabawa, że to jest tylko szacowanie. Dlatego wsparcie takiego rynku, zauważmy, że jest wsparcie w nabyciu własności i tutaj przypominam, że mamy jeszcze rodzinny kredyt mieszkaniowy, który wciąż funkcjonuje, ale ma bardzo nieciekawe warunki. Tak. Są premie gwarancyjne przy kredytach. W tej chwili mamy oszczędzanie na mieszkanie, czyli mamy konta mieszkaniowe, z których można korzystać i potem banki dają do tego, powinny, ale zobaczymy jak to będzie, dawać bardziej preferencyjne przynajmniej koszty kredytów troszeczkę dla takich osób, które wcześniej oszczędzały. Więc tutaj mamy to wsparcie własności. Natomiast zauważmy, że właściwie nie ma wsparcia rynkowego najmu. Nie ma żadnych instrumentów dla tego sektora. Potem mamy rzeczywiście SIM-y, TBS-y, gdzie jest te koszty, wysokość czynszu jest regulowana, wsparcie w budowie i tak dalej, w utrzymaniu również. No i teraz przyznaję, że ja również czekam na te efekty pracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ponieważ w dosyć ciekawym komunikacie jest napisane, że diagnoza w Narodowym Programie Mieszkaniowym z 2016 roku była słuszna, ale niektóre narzędzia były zbyt zawężone. Więc zobaczymy, co tu będzie i które te narzędzia były zawężone, bo tak, no, politycznie no, PSL wspiera zdecydowanie to dojście do własności i właśnie tego typu kredyty, czy gwarancje, czy dopłaty, czy jakieś inne z tym powiązane instrumenty. Pamiętajmy tylko, że rodzina na swoim i te 8 lat, które tam było wymagane, było problematyczne. Mieszkanie dla młodych i te pewne limity, które sprawiły, że się budowało właściwie poza granicami miast, też były troszeczkę problematyczne, bo w różnych miastach bardzo to różnie wpływało na rynek akurat. Więc no, to wspieranie własności wymaga pewnej precyzji w konstruowaniu, no bo rodzinny kredyt mieszkaniowy nie ma dużo zainteresowanych, a narzędzie jest wsparcia w dojściu do własności. No ale dobrze, Czy dojście do własności może mieć sens, ale to jest takie polskie przeświadczenie, że Polak musi mieszkać na własnym i to doświadczenie nawet, to przeświadczenie wykazał minister Buda, to taki minister z rządu PiS-u poprzedniego. Jego jednym z pierwszych działań, jak został ministrem, to było stwierdzenie, że nie będzie żadnych prac w Polsce nad ustawą o REIT-ach, czyli o takich funduszach inwestujących w mieszkania pod wynajem. Skutkiem tego nie ma polskich REIT-ów, za to bardzo dobrze zagraniczni emeryci mogą zarabiać na polskich nieruchomościach na wynajem. Nikt specjalnie mocno nie wspiera PRS-ów, czyli tego najmu instytucjonalnego. Niektórzy tych ludzi, którzy kupują i puszczają mieszkania w wynajem,
to im się robi często o tym, jak to są kamieniecznicy, mieszkalnicy tacy źli, chociaż nie wiem, pula mieszkań na wynajem zawsze jest potrzebna, bo ludzie po prostu z natury swojego życia nie zawsze chcą kupować mieszkania, bo gdzieś będą mieszkali przez 2-3 lata, chociażby ten powód, to po co mają sobie kupować, wiązać się kupieniem i tym przywiązaniem do własności i cały ten problem potem z odsprzedawaniem. Rynek wynajmu mieszkań musi istnieć. Im większy rynek mieszkań do wynajmu, tym większa oferta, tym więcej też te czynsze mogą spadać, a wtedy, ojej, czy to naprawdę warto kupić i zarżnąć się ratami, czy też może nie kupować. To rynek najmu, wbrew pozorom i dostępność mieszkań na rynku najmu ma wpływ na to, ile kosztują nasze mieszkania w ogóle. To są rynki powiązane, a w Polsce jak gdyby się tego nie widzi. I w moim pojęciu, no dobrze, niby lewica to widzi, bo ona wspiera ten program budownictwa socjalnego, ale przecież za tą skalę, którą oni proponują tego budownictwa socjalnego, jak oni szli do wyborów jako koalicja, to oni myśleli, o ile dobrze pamiętam, o 100 tysiącach mieszkań. Szkoda, że nie powiedzieli w ciągu ilu lat. Potem już to było o 20 tysiącach mieszkań, też bez określenia w ciągu ilu lat. I też jakby zaczęli to budownictwo społeczne, no to przecież te mieszkania nie pojawią się na rynku dziś. To trzeba najpierw ziemia, projekt, budowa i dopiero mieszkanie. To trwa kilka lat. No to przepraszam bardzo, jaka to jest skala? Powiedzieliśmy, że dzisiaj te słupki takiego w cudzysłowie społecznego budownictwa to by nawet są niewidoczne przy pozostałym budownictwie. Czy te 20 tysięcy to też ma jakieś znaczenie dla podaży rynku? Powiedz. Nie, no niestety na razie nie. Także rzeczywiście, żeby to miało znaczenie, to rzeczywiście musiałoby być te 100 tysięcy mieszkań, ale w ciągu 3 lat, co 3 lata kolejne 100 tysięcy budowane. No w tej chwili, jeżeli się spojrzy na efektywność SIM-ów, to zaczyna być widoczne. Natomiast co ciekawe, samorządy stwierdzają, że jednak warto mieć właśnie takie, nazwijmy to, instytucje u siebie, które właśnie budują nie dla zysku, bądź wynajmują nie dla zysku, bo czasami. I tutaj jeszcze ja jestem socjologiem, więc ja się śmieję. My tak naprawdę w Polsce nie przedyskutowaliśmy tego, czy my się zgadzamy na to, żeby na przykład giełda zarabiała na wynajmowaniu mieszkań. No Bo tak. te osoby prywatne, tak jak mówiłeś, że są brzydko nazywani, a takie z jeszcze określeń, które bym powtórzyła, to są czynszojady. Czasami jest trochę gorzej, więc tu jakby mamy ciągle takie podejście społeczne, że ktoś zarabia na mieszkaniówce, to jest straszne, a z drugiej strony no chcemy wprowadzić rejty, które mówią tak, zarabiamy na mieszkaniówce, co najmniej 3-5% rocznie musimy zarabiać, Tak, powyżej kosztów. tak. Więc to jest moje pytanie, czy w ogóle jakby zgodzimy się na to i chcemy te rejty, które owszem jakby na centrach handlowych, parkingach podziemnych albo innych autostradach zgadzamy się, żeby zarabiały, no ale na mieszkaniówce to się tak zaczynamy zastanawiać. Dlatego wracając, te instytucje, które nie dla zysku budują, bądź korzystając nawet z preferencyjnych kredytów budują, mają jakieś tam regulacje dotyczące wysokości czynszu albo tego, że nie mogą zarabiać więcej niż tam powiedzmy na bieżące remonty i niewielki fundusz remontowy, bo to jednak jest potrzebne, to gminy zaczęły myśleć, że one chciałyby coś takiego mieć, bo to jest spółka na przykład lokalna, która buduje kolejne budynki. Uwaga, gminy u takich spółek w tej chwili dzięki temu, że mają granty z funduszu dopłat, kontraktują budynki nawet komunalne, te spółki po prostu budują, projektują od razu z myślą taką, że wiedzą jak to się sprząta, wiedzą jak się płaci za ogrzewanie, w związku z tym te projekty są powiedzmy troszeczkę lepiej zoptymalizowane niż u niektórych deweloperów. Więc te gminy kontraktują i takie rzeczy są budowane właśnie czasami do zasobu komunalnego, ale uwaga, może być tak, że na przykład taki TBS zbuduje budynek, w którym jest 60 mieszkań. 30 mieszkań gmina podpisuje umowę najmu od razu na lata i gmina te 30 mieszkań, które wynajęła od swojego TBS-u, wynajmuje potem
umowy najmu socjalnego, umowy najmu komunalnego. Jeżeli ktoś, że tak powiem, na przykład kończy mu się po 2 latach ten najem socjalny lokalu i się okazuje, że no poprawiła mu się sytuacja, zarabia lepiej, bo nie wiem, uregulował jakąś tam sytuację prawną, znalazł sobie pracę i tak dalej, no to w tym momencie nagle ta osoba przeskakuje z umową najmu do tego TBS-u i gmina już nie musi dopłacać różnicy. Także proszę Państwa, gminy w Polsce robią podnajem. TBS-y budują czasem trochę więcej niż pokazują w statystykach, bo budują również dla gmin bądź na zlecenie gmin. Natomiast ciągle też nie przedyskutowaliśmy drugiej sprawy, czy chcemy, żeby te mieszkania można było wykupować. Bo dla większości osób, które, uwaga, weszły tam już i już mają tą umowę, to mówią tak, 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 chcemy wykupować. Ponad 100 000 ludzi w Polsce. Z bonifikatą. Jeszcze, najchętniej. No to jest pytanie moje, bo te mieszkania społeczne czy tam socjalne, no to w jaki sposób mogą być budowane z pomocą państwa, czyli krótko mówiąc z pieniędzy podatników, bo państwo swoich pieniędzy nie ma. Jakby ono to nie finansowało, nawet jak powie, że to jest ze środków unijnych, to i tak te środki unijne też były mi zabrane, żeby dać do Unii, która nam potem da. Przy okazji jeszcze paru urzędników wzięło pensję za obsługę tych moich pieniędzy. To tak to w uproszczeniu bardzo dużym wygląda. Pytanie jest w takim razie, budujesz coś ze środków społecznych, nie wiadomo jeszcze komu masz to przyznawać, bo nikt o tym nie powiedział, a ta lewica, kto ma dostawać te mieszkania, jakie będą kryteria przyznawania szczegółowo. Ze środków podatników masz zbudować mieszkania, dać komuś te mieszkania, czy też ułatwić, umożliwić taki dostęp do mieszkania i potem ten ktoś sobie jeszcze to kupi z dopłatą. To ja tego nie bardzo rozumiem. Więc no tutaj patrzymy z punktu widzenia osób, które w tym zasobie nie siedzą, nie mają tam swojego mieszkania i jakby dla nas albo dla osób, które nawet oczekują w kolejkach, no to jest Z punktu widzenia zrozumiałe. podatnika powiedziałem. Z punktu widzenia podatnika, ja chcę mniejsze podatki. To bym powiedziała, że akurat no, zasób komunalny rzeczywiście jest budowany przeważnie ze środków jakichś publicznych, natomiast TBS-y i SIM-y, one mają kredyty, które spłacają. I tak naprawdę jedynie podatnik, tak jak w przypadku kredytu 2%, dopłaca, uwaga, nie tyle do oprocentowania, co do prowizji banków, tylko i wyłącznie. Ale uwaga, i teraz poruszyłaś temat, który jest bardzo ważny, wiążący się z tym. Tacy niepotrzebujący pomocy innym podatnikom, doskonała forma budownictwa, budownictwo spółdzielcze. Dlaczego nie mówimy o tym, żeby przywrócić tę formę budowy? Czy ona naprawdę wyglądała tak jak na filmie Alternatywy 4? Przecież to był film komediowy. I jak to wyglądało naprawdę budownictwo spółdzielcze, co ono może i dlaczego jest tańsze o 20-30%? No rzeczywiście, budownictwo spółdzielcze i tu jest ciekawa zagadka, bo przyznaję, że na pewnych konsultacjach już ponad rok temu w ministerstwie, jak zapytałam, czy budownictwo spółdzielcze to jest społeczne, czy nie do końca, to przyznaję, że dobrze, że to był już koniec spotkania, bo się wywiązała bardzo ożywiona dyskusja, no bo generalnie patrząc z jednej strony, no to spółdzielnie są przedsiębiorstwami prywatnymi. I tutaj jakby rządzą się same, wybierają sobie członkowie spółdzielni radę nadzorczą, mogą czasami sobie wybierać zarząd sami albo wybiera im rada nadzorcza, także generalnie spółdzielnie rządzą się same. Majątek spółdzielni jest prywatnym majątkiem jej członków, to jest nawet zapis w ustawie. A z drugiej strony, no te spółdzielnie mają w ustawie narzucone, że nie mogą działać dla zysku, że to, co budują dla swoich członków, ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe i powiązane z tymi, czyli no, te pawilony handlowe, które były na osiedlach budowane, to jakby miały uzupełniać tak, żeby się wygodnie mieszkało. I żeby czynsze były niższe. To teraz, Też, to też. dopiero teraz, Tak, tak, tak? ale to też, no. To też. Te lokale w parterach budynków też były, też to wszystko wpływa. Spółdzielca myśli spółdzielczo. Sam sobie zysku nie będzie naliczał, bo po co? On chce płacić jak najmniej. To jest zasada spółdzielni. Mnóstwo, zresztą w Tak. Polsce wybudowano porządnych osiedli, domów jednorodzinnych, różnych bloków, budynków od końca XIX wieku w systemie budownictwa spółdzielczego. To, co było za socjalizmu, to było trochę wynaturzeniem, bo to się wiązało z tym, że państwo zrzuciło obowiązek budowania na spółdzielnie i te spółdzielnie były w pewien sposób
no nazwijmy to w cudzysłowie upaństwowione. Nie chcę teraz tej historii rozwijać, ale Tak, tak to no, było. musiały realizować plan. To tak Tak, powiedzmy. ale potem na podstawie tych złych doświadczeń z tamtą spółdzielczością wynaturzoną, to w ogóle tę formę pogrzebano i nie robi się żadnej na przykład animacji. Skąd ludzie mają się zebrać, utworzyć spółdzielnię w 50 osób, jak oni się nie mogą spotkać w te 50 osób? Istniały nawet za socjalizmu, pod koniec socjalizmu i na początku przemiany istniały firmy, które jak gdyby pomagały łączyć się tym ludziom i tworzyć i zakładać takie mini spółdzielnie. I wiele z nich super rzeczy wybudowało. Tak, spółdzielnie rzeczywiście to było takie, ja się śmieję, że jak deweloper teraz, jak spojrzymy, no to rolą dewelopera jest znalezienie miejsca, tak, kupienie, znalezienie działki, sprawdzenie, co można tam wybudować, ile to będzie kosztować i za ile to można sprzedać, więc jest cała taka organizacja procesu. I deweloper rzeczywiście jakby no, organizując ten proces bierze na siebie pewne koszty, wykłada pieniądze, jest jakieś ryzyko. W spółdzielniach było trochę inaczej. Najpierw była grupa osób, które mówiły, mamy jakieś tam pieniądze, które moglibyśmy wyłożyć chociażby no, na zakup działki, chcemy tam mieszkać gdzieś, chcemy mieszkać, no szukamy mieszkań, no okej, no to znaleźliśmy działkę, lokalizacja nam w miarę pasuje, no to wykładamy jakieś pieniądze, potem ta spółdzielnia się konstytuowała, kupowała tą działkę, brała kredyt. I jakby to było tak, że najpierw były te osoby, które chciały mieszkać i jakieś tam ich zasoby, a dopiero później był cały proces budowy. Także jeżeli już się postawiło ogrodzenie, to tych mieszkań właściwie tam nie było żadnych wolnych. Spółdzielnie nadal w ten sposób budują. Tylko pamiętajmy, że to były modele, były spółdzielnie budowlane własnościowe, tak, domy przeważnie były tak, że spółdzielnia organizowała proces, zdobywała czasami trudne do zdobycia materiały budowlane, no ale tak naprawdę trzeba było spłacić ten dom po wybudowaniu w ciągu kilku lat tak naprawdę. To dosyć szybko było, ale organizacja, większa skala, działo się. No ale też było to tak, powiedzmy, bo nawiązałeś z tym deweloperem. Proces budowlany składa się ze zdobycia gruntu, kupienia, tam wszystko jedno, zdobycia finansowania, zrobienia projektu, uzyskania pozwoleń, zorganizowania całego procesu budowlanego, który bardzo często to zorganizowanie powierza się komuś, kto się nazywa generalny wykonawca, który tam zgarnia kilka ledwie procent wartości całego tego przedsięwzięcia. I na tym jest koniec. Deweloper czasami również zatrudnia tego generalnego wykonawcę, czasami sam jest tym generalnym wykonawcą, plus dokłada do tego swoje tam x% marży. W budownictwie tym spółdzielczym ten x% marży nie występuje. I Tak. w uproszczeniu to, co to jest jak gdyby sprzedawane nam, no nazwijmy to po kosztach wytworzenia. Z tym, że tutaj jeszcze te koszty wytworzenia, pamiętajmy, że jednak za pracę tych ludzi, którzy jednak dopilnują, będą pełnić funkcję prezesa spółdzielni, tak, osoby, która tam od strony technicznej tego wszystkiego pilnuje, za pracę architektów też tak samo koszty ponosimy, natomiast rzeczywiście nie ma tej marży, nie ma tego, że tak powiem, dodatkowego zarobku, który ma deweloper. Ale za tego architekta to tak czy tak musimy zapłacić, bo on jest w procesie budowlanym, w tym załatwieniu projektu. Zmiłuj nie ma. Za to, że ktoś prowadzi księgowość, to tak czy siak musimy zapłacić i to płacimy, czy to deweloperowi, to jest wszystko jedno. Chodzi o to, że ta różnica w cenie może być no o całą marżę praktycznie tą deweloperską powiedzmy. Tam w uproszczeniu, Są w uproszczeniu. Czyli to powoduje, że mieszkanie wybudowane może być 10, 20, 30% w zależności od tego, gdzie to jest tańsze. To jest ogromna różnica w cenie i tak było. Dlaczego tego nie ma? Mówimy o budownictwie społecznym, a lewico, obudź się, a spółdzielnie? No więc to jest właśnie drugi problem, bo mamy takie coś jak kooperatywy mieszkaniowe, przynajmniej jest ustawa. No to śmieszne trochę, no tak. No. Było kilka takich inicjatyw i rzeczywiście od kilkunastu do 20 kilku procent taniej wybudowali niż w tym samym czasie i w tej samej okolicy firmy deweloperskie.
Natomiast bardzo ciekawe są takie głosy dotyczące tego, że jednak trzeba najpierw spotkać się z tymi, z którymi będziemy potem mieszkać i to jest ta część pracy do wykonania, że jednak trzeba się spotkać, jakieś ustalenia zrobić, wspólnie podpisać jakąś umowę, gdzie na początkowym etapie wszyscy płacimy za wszystkich. To jest tak, że jak mój sąsiad nagle będzie chciał się wycofać, to jak on nie znajdzie na siebie miejsca, to wszyscy musimy szukać, żeby ktoś po prostu natychmiast wpłacił te pieniądze, bo inaczej nam się wszystko zacznie rozsypywać finansowo. Więc to jest taki koszt, bym powiedziała, społeczny trochę większy, no i trzeba właśnie znać sąsiadów wcześniej. To jest potem mieszkanie z tymi sąsiadami, jak w czasie powiedzmy tej budowy ktoś nagle zmienił zdanie i stwierdził, że on wcale nie chce mieszkania na pierwszym piętrze, tylko on koniecznie musi się zamienić na drugie i nagle nam się sypie cała układanka, bo tak sobie poukładaliśmy. No to jeszcze dobrze, ale jak nagle się okazuje, że nie będzie miał pieniędzy tak jak obiecał i tym bardziej nam się sypie układanka i to jest stres, który no jednak tak jak to co ciekawe mówiłeś też o pozwoleniach na budowę i o tej budowie na sprzedaż, na wynajem. Zauważmy, że coraz więcej domów jednorodzinnych nawet jest stawianych przez tak zwanych generalnych wykonawców albo przez małych deweloperów, bo ludzie zauważyli, że to jest tak skomplikowany proces, że wolą komuś zapłacić. Ale wracając, tak, spółdzielnie mieszkaniowe budują, tylko że mają gigantyczny problem. Bo jeżeli na przykład jestem w spółdzielni, w której jest, nie wiem, 2000 członków i nagle wychodzi zarząd z propozycją, postawmy budynek na, nie wiem, 80 mieszkań, no to jest pytanie, czy my jako spółdzielcy na tym zarobimy? No nie możemy. Ale my jako spółdzielcy będziemy ryzykować naszymi bieżącymi opłatami, przepływami finansowymi, żeby ten nowy budynek zbudować. I nie możemy na tym zarobić. W związku z tym problem jest, a jakbyśmy nawet stwierdzili, ok, to zarządzie, to zrób sobie zarządzie nową spółdzielnię, tak? Znajdźcie sobie te 80 tam osób, czy tam więcej. No to taka nowa spółdzielnia nie dostanie fajnego kredytu, bo nie ma historii finansowej. No i właśnie demonizujesz cały problem, bo wyszukałeś wszystkich wad. No ale zobacz, mieszkamy w Warszawie. Stara Ochota, super kamienice, to są Stary Żoliborz, to są spółdzielnie przedwojenne. Chciałam zaznaczyć tylko, że na przykład Żoliborz część była budowana, to nie było tak, że całkowicie oddolnie, tylko to były na przykład zorganizowane przez jakieś społeczności, urzędników wojskowych. I to było tak, że już tam była jakaś struktura i organizacja i ludzie zorganizowani, którzy nie tyle poznali się dopiero, co dużo o sobie wiedzieli i wiedzieli również sporo o swoich finansach. W związku z tym było trochę łatwiej. Tak, były spółdzielnie pocztowców, była spółdzielnia Jedność Robotnicza, to już Bielany w zasadzie, ci pocztowcy też Bielany akurat, nie Żoliborz. I przekręty finansowe w spółdzielni Jedność Robotnicza też były, tak było. Owszem, nie ma róży bez kolców, ale po wojnie, lata 70., 80., dzielnica Włochy, ulica Czereśniowa i okolice na przykład. Proszę bardzo, to była spółdzielnia wybudowana wtedy przez ludzi, którzy się w jakiś sposób zebrali. Czy oni pochodzili z jednej branży zakładów, to jest już inna sprawa, czy też z jednej uczelni. Ursynów, mnóstwo tych domów, które tam stoją i były budowane, to były właśnie spółdzielnie. Na Pradze Południe tak samo i mógłbym wymieniać, ja mówię tylko o Warszawie, a nie o całej Polsce. To w takich czasach niesprzyjających ludziom budowano osiedla, domów jednorodzinnych, czy też bloki w formie spółdzielczej tylko dlatego, że był ktoś, kto animował tę grupę. Powiedziałaś, dobrze, Żoliborz dziennikarski, Żoliborz ten oficerski. Tak, oni się zebrali w instytucji, ale to była jakaś animacja. Ale co to szkodzi dziś robić podobne animacje? Może na szerszą skalę. Musi być po prostu ktoś, kto animuje tą spółdzielnię. Wspomniałaś o tej ustawie o kooperatywach. Są te kooperatywy, one są takim uproszczeniem tego rozwiązania spółdzielczego, mniejsza liczba osób wymagana, ale tak jest. No dobra, żebyśmy już tak zmierzali do końca, to właśnie powiedz mi, bo ja mam swoje zdanie, ale powiedz mi, stawiasz na budownictwo społeczne, na darmowy kredyt, czy na uproszczenie i zlikwidowanie barier prawnych, czy też na to, żeby rząd się w ogóle nie wtrącał
mieszkalnictwo. Które z tych wariantów naszej ankiety wybierzesz? No to ja zacznę od ostatniego wariantu. Uważam, że jeżeli chodzi o rynek, to rzeczywiście rząd nie powinien się na dużą skalę wtrącać. W tej chwili już mamy gwarancję na przykład dla nabywcy lokalu mieszkalnego u dewelopera, mamy deweloperski fundusz gwarancyjny, mamy mnóstwo ochrony i tak dalej. Banki, które udzielają kredytów, mają jakby swoje wymogi, mają nawet ten fundusz wsparcia kredytobiorców, w związku z tym są pewne ustawy, prawne rzeczy, finansowe zabezpieczenia, żeby kupujący, powiedzmy, nie wdepnął w bardzo złą sytuację, a nawet jak się znajdzie w takiej złej sytuacji, to żeby był w stanie jako osoba fizyczna z tego wyjść. Także tutaj na rynku bym stawiała na takie zabezpieczenia, ale to jest tylko rynek pierwotny, natomiast na rynku wtórnym moim zdaniem jest sporo do zrobienia, szczególnie jeżeli chodzi, i tutaj druga rzecz, jednak róbmy ułatwienia dla remontów i ułatwienia, jeżeli chodzi o uregulowanie na przykład stanów prawnych, bo w tej chwili kupując, nie wiem, dom z rynku wtórnego, to sprawdzenie, czy możemy dostawić przy nim taras, czy nie, to czasami naprawdę jest sprawdzenie, że nagle się okazuje, że ta droga, która jest obok, wiecie Państwo, to w ogóle nie jest drogą publiczną. No i się zaczynają schody. Znaczy, czyli likwidacja barier prawnych, powiedziałaś, Tak, tak? także na A rynku kredyt z dopłatami? No, tu bym powiedziała, że kredyt z dopłatami niekoniecznie. Niech sobie banki regulują, komu chcą dawać kredyty i jeżeli stwierdzą, że mają za mało klientów, to ja myślę, że oni coś wymyślą, żeby było trochę taniej. Prawda? To ja też tak sądzę, dać bankom inicjatywę. A rozwój Tak. budownictwa społecznego, No i tutaj wchodzimy w taki właśnie trochę krótko. nie do końca rynek. Ja bym powiedziała, że musimy budować przyzwoite mieszkania dla tych osób, których nie stać na to, żeby sobie zapewnić coś na rynku. Ponieważ potrzebujemy pewnej takiej siatki bezpieczeństwa dla tych właśnie, którzy będą potrzebowali, ale żeby to było wyłącznie na wynajem, żeby nie można było tam się uwłaszczyć, wykupić za ułamek wartości i żeby to rzeczywiście funkcjonowało w perspektywie dziesiątków lat, a nie że zbudujemy teraz, a co będzie za 10 lat, to się zobaczy. No więc jeżeli ja bym miał odpowiadać na te 4 pytania, bym wybrał opcję likwidacja barier prawnych utrudniających budowanie i obrót bzdurnych podatków, bzdurnych opłat różnych z całego systemu tych opłat, trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i tak dalej mogę mnożyć. I tutaj powiem coś dobrego, uważaj o ministrze Paszczyku. Otóż on się pochwalił jedną ustawą i nawet powiedział, że ma projekt tej ustawy. To jest taka likwidacja barier w dostępie do ziemi, proszę Państwa. I minister Paszyk obiecał, że jednak ta ustawa trafi w pierwszym kwartale tego roku pod obrady Rady Ministrów. To obiecał w listopadzie chyba zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam. No więc minął styczeń, mamy luty, no to jeszcze mamy takie prawie 2 pełne miesiące. Zobaczymy, czy minister dotrzyma. Ale tam są takie przepisy. Moratorium na rentę planistyczną 2 lata. Dlaczego, panie ministrze, zamiast w ogóle wyrzucić tą opłatę, którą sam napisaliście w swoim opracowaniu, że ta opłata nie przynosi dochodów gminy, bo ją ludzie przeczekują, po prostu opóźnia się obrót do gminy. Zwróciłbym też ministrowi uwagę, on fajnie, że on chce przekształcić, czy też tak w cudzysłowie odrolnić tereny, ma pomysł na ustawowe odrolnienie, w cudzysłowie podkreślam ten termin odrolnienie, gruntów na terenach miast, ale ja przypominam, że gminy mają na koniec 2023 roku miały 24 tysiące hektarów ziemi budowlanej, której nie chcą puścić w obrót. Dlaczego? Puściły w 2023 roku, puściły w tym roku niecałe 700 hektarów, mając ponad 24 tysiące. No to sobie policzę te proporcje. Poza tym problem planów ogólnych. Tam jest limitowana podaż nowej, znaczy przekształcanie ziemi na cele budowlane w zależności od potrzeb, jakie mogą mieć w przyszłości w gminie, czyli powiedzmy demografii, oraz od tego, jakie są w tej chwili wolne zasoby ziemi niewykorzystanej. Ja zwracam uwagę na jeden problem. Co z tego, że liczycie sobie, że jest dużo ziemi wolnej przeznaczonej pod budownictwo, skoro właściciele nie chcą jej sprzedać, ponieważ czy to są gminą, czy to są osobą prywatną, nic ich nie zmusza do sprzedaży tej ziemi, a oni uważają, że ziemię najlepiej chomikować. To jest przecież tak naprawdę tylko teoretyczna podaż ziemi, jeżeli się nie bada woli ludzi lub też nie skłania się ludzi do budowy. Dlatego ja uważam, że żeby uzdrowić nasze budownictwo,
mieszkaniówkę, no to trzeba po prostu uprościć przepisy, zmienić przepisy podatkowe, wszystko to przeorać, nie trzeba dopłacać pieniędzy z budżetu państwa i wyciągać podatnikom z kieszeni, tylko po prostu zrobić te przepisy tak, żeby było, mogę zacytować Trumpa? Drill baby drill? To bym powiedział buduj chłopie buduj. No, tak to cytując, tak trzeba podejść. Budujcie, chłopcy i dziewczęta. No ja bym jeszcze się skłaniała do remontów i to nie jest tak, że się całkowicie pozbędziemy wydatków z jakichkolwiek źródeł, czy to gminnych, czy to państwa na utrzymanie tego zasobu mieszkań bądź innych budynków, które jednak służą do jakichś takich rzeczy typu no, szkoły musimy mieć. Po prostu. Szkoły, owszem, musimy mieć szkoły, musimy mieć różne rzeczy, a jeżeli już w ogóle poruszyłaś remonty, to i tak nas czeka kolejna praca remontowa, ale nie będziemy tego poruszali w tej audycji, bo temat Zielonego Ładu to jest temat rzeka. Może z Hanną wrócimy do tego tematu, bo to oznacza, że w zasadzie większość budynków w Polsce być może będzie wymagała szybkiej renowacji. No to powodzenia, dlatego że zapotrzebowanie na materiały czy urządzenia określonego typu, które nagle wzrasta, na pewno podniesie również koszty budowy i remontów substancji już istniejącej. No, chyba że pójdziemy po głosy rozsądku i chroniąc klimat, nie zrobimy lawinowego remontu Europy w ciągu najbliższych 6 lat. No, powodzenia. Chciałaś coś jeszcze powiedzieć, czy już żegnamy się z Państwem? Żegnamy się, bo myślę, że i tak wykorzystaliśmy cierpliwość, ale jak będą jakiekolwiek pytania, to możemy coś zawsze znowu nagrać. Miłego dnia Państwu życzę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam do wspierania, bo dzięki wsparciu, czy to na Patronite, czy na kanale YouTube, Wy coś dostajecie w zamian, a my możemy tworzyć lepsze audycje. I na stronie Symen24 zajrzyjcie tam nasze audycje wzbogacone o dane, wykresy. Również znajdziecie w takiej wygodniejszej formie do oglądania niż film na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się.